Cóż za niesamowity przywilej spotkał Europejczyków, że mogą liznąć samochodów, które od dekad wożą elity oraz chińskich przedstawicieli rządu. Samochodów, które tworzone są wedle przepięknie brzmiącej filozofii luksus ma sens wtedy, gdy służy człowiekowi. Mają sprytny plan, że zaserwują auta na pograniczu segmentów, wówczas będą mieli pole do popisu, ile to niby mają do zaoferowania szanownym klientom. Ten plan, który dobrze znamy, zwie się Simply Clever, który został opakowany w takie piękne hasła jak luksus, na który zasługujesz. Zapraszam serdecznie na test najmniejszego SUV-a Hongshi HS3. No i sam pierw, jak zawsze, lecimy z zestawem ciekawostek barowych. Czuję się zobowiązany przypomnieć, gdyż nie każdy z Was może wiedzieć, że Hongshi znaczy czerwona flaga lub czerwony sztandar. Marka należy do grupy First Automotive Works, która produkuje auta osobowe, autobusy, ciężarówki oraz części samochodowe. Produkują oni również auta dla Volkswagena, Audi oraz Toyoty, a więc mają od kogo ściągać. Hongshi w 2025 roku sprzedało ponad 460 tysięcy aut, a to oznacza wzrost o niemal 12% rok do roku. Nie są to liczby, które rzucają na kolana, jak się spojrzy na światową sprzedaż w segmencie premium, aczkolwiek wstydu też nie przynoszą. Przy planowanej agresywnej ekspansji mniemam, że za kilka lat te liczby solidnie wzrosną. Na HS3 w ubiegłym roku znalazło się ponad 46 tysięcy chętnych, co oznacza, że księgowi w swoich kajecikach odnotowali wzrost o 25%. Co ciekawe, niemal 32 tysiące z nich były to auta z napędem hybrydowym typu plug-in. Marka Hongshi ma 4 serie produktów, a HS3 jest to przedstawiciel serii H, która należy do głównego nurtu, tak zwanego mainstream car. Poprzeglądałem różne raporty niezawodności, które zaserwowało nam J.D. Power i marka Hongshi jest wysoko notowana albo najwyżej notowana, rzecz jasna w kategorii chińskich marek. Problemy jakie są to w systemach infotainment, mianowicie niereagujący ekran dotykowy, problemy z parowaniem telefonu, a także problemy z asystentem głosowym. W ocenach ekspertów z rynku Bliskiego Wschodu płyną te same wnioski, z tym, że nie o marce Hongshi, tylko konkretnie o modelu HS3, że jest to bezpieczny wybór pod względem mechanicznym, który boryka się z problemami z elektroniką, co jest typowe dla wielu współczesnych aut. Hongshi ma obecnie 18 przedstawicieli na mapie Polski i to jest koniec ciekawostek barowych. Z tego co mi wiadomo, to Hongshi HS3 jest adresowane do młodszych odbiorców, a więc starszym ma pełne prawo się nie podobać. Słuchajcie, wedle naszego Głównego Urzędu Statystycznego osoby młode na rynku pracy są do 34 roku życia. Ja już niestety się nie łapię w ten próg i auto mi się trochę podoba, a trochę nie. Nie wiem czy wiecie, ale od 2018 roku językiem stylistycznym marki Hongshi kieruje Giles Taylor, były projektant Rolls-Royce'a. Odnoszę wrażenie, że w tym wypadku nakreślił on główne linie i dał się młodym projektantom trochę wyszaleć. Osobiście mogę mieć trochę zakrzywioną perspektywę, a to dlatego, że swoją przygodę z Hongshi zacząłem od topowego modelu u nas oferowanego H9, który jest w sedanie, a wiadomo, że każdy SUV przy tym nadwoziu wygląda jak pół dupy zza krzaka. Dam sobie ukochane wąsy uciąć, że ma największą powierzchnię grilla w segmencie C-SUV, a nawet zaryzykuję stwierdzeniem, że w D również. Gdybyście nie wiedzieli, zwie się on wysokie wodospady. Jest w cholerę barokowy, trąci klimatem Rollsa na kilometr, a może i 2, ale mnie się on podoba, jak również podoba mi się czerwony podświetlany pas, który konkretnie jeszcze pociągnięto po masce. W tym miejscu obowiązkowo trzeba zaznaczyć, że w wersji z 1,5-litrowym motorem benzynowym on się nie świeci. Brać czerwony sztandar bez podświetlanego pasa to jest ten sam poziom, co brać Toyotę nie w hybrydzie i jeść wegańskiego burgera. Tak się nie robi. Mamy liczne przetłoczenia na masce, światła w oryginalnym kształcie jakby spłaszczonej litery C,
które połączone są z masywnymi dekorami w kolorze stalowym, które oplatają nasz masywny grill. Choć tutaj naprawdę wiele elementów stylistycznych jest podobnych do tych z H9, nad którego przodem się przecież zachwycałem, to do tego jakoś nie mogę się do końca przekonać. Aczkolwiek na ogromny plus trzeba zaliczyć, że jest jakiś, nie da się go pomylić z żadnym innym autem, od razu widać, że jedzie czerwony sztandar. Rzecz jasna, są LEDowe, prawią o nich, że są inteligentne, aczkolwiek nie mamy tutaj żadnego wycinania, przełączają się z krótkich na długie lub jak kto woli z mijania na drogowych, co więcej automatycznie się poziomują, czyli jeśli posadzicie z tyłu dwóch takich koksów jak ja, to nikogo nie oślepicie. Co ciekawe, z topowym motorem, takim jak tutaj, mamy aktywny grill przedni. Zapytacie, czy mamy tutaj festynowy pokaz świetlny? Ależ oczywiście, że mamy. Odpalamy muzykę, robimy odpowiedni nastrój i jedziemy. Jeśli przedstawiasz się jako segment premium, to powinieneś dać możliwość klientom wyrażania siebie i Honshi w przypadku HS3 powiedzmy działa na 2/3 gwizdka. Do wyboru mamy kilka kolorów nadwozia, plus są lakiery dwutonowe, które są zawsze łączone z czarnym dachem i wszystkie są w uczciwych pieniądzach. Biały jest to darmowy, czarny jak tutaj wyceniono na 2400 zł, a wszystkie dwutony na 3900. To tak, z dwutonów jest biały z czarnym dachem, szary, fajny niebieski oraz oryginalny taki pistacjowo-majtkowy. W temacie personalizacji wnętrza to czarne jest bez dopłaty, a za 1900 zł jest do wyboru czarno-białe, czarno-czerwone, czarno-zielone oraz czarno-niebieskie, także można konkretnie zaszaleć. Ale nie mamy do wyboru żadnych felg. W podstawowym motorze są dwukolorowe 19 we wzór odjechanego ostrza do mielenia mięsa, albo takie jak tutaj, czarne, podwójne, 5-ramienne 20. Trochę słabo, dobre koło jest jak dobry zegarek, te nie muszą się każdemu podobać, aczkolwiek mnie się podobają. Jak to w Honshi, przód jest ciosany toporem, jak widzicie nie mamy tutaj żadnych plastikowych osłon nadkoli, są chromowane listwy, które znajdziemy pod czerwoną flagą, na lusterkach bocznych, na klamkach oraz na dole drzwi. Motyw skrzydeł znajdziemy na tym dekorze, podświetlanym oczywiście na czerwono, jest również na klamkach, a także na dolnej listwie drzwi. Ten tutaj podświetlany motyw jest to znak rozpoznawczy tej mocniejszej wersji, aczkolwiek wygląda on tak, jakby miał już przejść na emeryturę, rzekłbym, że jest mało estetyczny. Taki trochę mamy gangsterski klimat. Uwaga, czarna Wołga jedzie. Najmocniej przepraszam, czarne Honshi jedzie z łobuzami na pokładzie. Przód mamy niezależny MacPherson, a tył mamy niezależny wielowahacz. Z kolei rozmiar opon marki Atlas to 235 łamane na 50, także mamy trochę gumy. Niby jest to C-SUV, ale jak go postawimy obok chociażby Volvo XC40 albo Audi Q3, jest to gabarytowy potwór. To tak, mamy na długość ponad 4,6 metra, na szerokość równo 1,9 metra, na wysokość ponad 1,6 metra, z kolei wielebny rozstaw osi jest to niemal 2,8 metra. Prześwit, a kogo on by tam obchodził? Słusznie, że tej informacji nie podają. Nieoficjalnie znalazłem, że jest to 180 mm, a waga również jej nie podają. Jest takie przysłowie, że kobiet ani Honshi HS3 o wagę się nie pyta. Nieoficjalnie znalazłem, że jest to 1710 kg. No i dobra, idziemy oglądać 4 litery. Uwaga, cytuję teraz producenta. Jest to hołd oddany wolności ze światłami przypominającymi skrzydła ptaka, które rozciągają się po całej powierzchni klapy bagażnika. Co my tutaj mamy?
Konkretnych rozmiarów spoiler dachowy ze zintegrowanym światłem stop. Szkoda, że pod nim nie schowano tylnej wycieraczki. Mamy na klapie bagażnika napis Honshi. Tylne światła są faktycznie atrakcyjne. No i oczywiście pas LEDowy jest pociągnięty po całej szerokości nadwozia, gdyż obecnie są takie standardy modowe w motoryzacji. Poniżej mamy oznaczenia wersji, że jest to napęd AWD, a także, że pod maską mamy 4,5-litrowego turbodoładowanego diesla. Oczywiście jest to żart na a jakże wysokim poziomie. Jeszcze poniżej mamy takie poziome wyżłobienia. Jak mniemam, są to pióra ze skrzydeł ptaka. Mamy dwie atrapy końcówek układu wydechowego, atrapę dyfuzora a jakże, a prawdziwe końcówki układu wydechowego schowano głęboko pod zderzakiem. Bagażnik otwieramy za pomocą przycisku znajdującego się przy lewym kolanie kierowcy, za pomocą przycisku znajdującego się na eleganckim pilocie oraz za pomocą gestu stopu. To jest wysokiej klasy absurd, że w podstawowej wersji mamy tylko przycisk wewnątrz, przycisk na pilocie, a nie mamy żadnego przycisku na klapie bagażnika. Pojemności bagażnika w specyfikacji nie ma, ale znalazłem na Facebooku Honshi Polska, że jest to wartość 460 litrów, a na stronie znalazłem z kolei informację, że jest to aż do 706 litrów i ma się tutaj pomieścić ponad 10 walizek. Nie pytajcie, jak to jest liczone. Czy liczone jest to po złożeniu oparć tylnej wersalki, czy liczone jest to po demontażu tylnej rolety i załadunku po sam dach? Nie wiem. Podwójnej podłogi nie mamy, jak również nie mamy składania oparć tylnej wersalki z poziomu bagażnika. Pod podłogą mamy miejsce na roletę, na trójkąt, na gaśnicę, na zestaw naprawczy, a także na kamizelkę. Nie mamy progu załadunku, roleta jest suwana, ale nie ma tego wygodnego kliku do jej składania. Z dobrodziejstw mamy uchwyt na siatkę z zakupami, dwie lampki po obu stronach, a także tutaj po lewej stronie taką kieszeń. A tak się prezentują tutaj dwie kabinówki. Oparcie tylnej wersalki składa się w proporcji 1/3 i 2/3. Jak widzicie, płaskiej podłogi nie ma. Oj, tutaj to niektórzy będą mogli przeżyć niezły szok, a to dlatego, że w HS3 może być większy motor niż słynne chińskie 1,5 litra. Mamy tutaj turbo doładowany 2-litrowy motor benzynowy o mocy 245 koni i 380 Nm, który sparowany jest z wyśmienitą japońską hydrokinetyczną skrzynią Aisin o 8 przerzutkach. Napęd mamy na wszystkie koła, no i rewelacja! Gratis jeszcze dorzucę bardzo ważną informację, jaką jest emisja. Mamy tutaj 211 gram na kilometr. Zanim zaproszę Was na pokład, to jeszcze szybka prezentacja, co możemy zrobić z poziomu kluczyka. Przytrzymujemy symbol otwartej kłódki, wówczas wszystkie szyby się otwierają oraz dach. Klikamy raz zamkniętą kłódkę i wszystko się zamyka. Przytrzymujemy symbol od lokalizacji, dodajemy do tego zamkniętą kłódkę, wówczas auto się odpala. Analogiczny zestaw przycisków i auto gaśnie. Bezkluczykowy dostęp oczywiście, że jest na pokładzie. Wystarczy, że się do auta zbliżymy, wówczas auto się otworzy, aczkolwiek jak się od niego oddalimy, to auto samo się nie zamknie. Musimy zrobić to za pomocą przycisku na pilocie albo za pomocą przycisków ukrytych znajdujących się na klamkach drzwi przednich. Prezentację wnętrza jak zawsze zaczniemy od pokoju gościnnego, ale najpierw posłuchajmy, czy drzwi zamykają się z należytą kulturą. Oj, nie brzmi to najlepiej, jest taki trochę pusty dźwięk, nie brzmi to jak segment premium. Drzwi tylne wykończone są na średnim poziomie, góra jest miękko twarda, tutaj jest twardo, twardo i twardo. Miękko jest tylko w okolicy podłokietnika i to też tak bez szaleństw. Mogliby dać tutaj ze 2 czy 3 mm więcej pianki, przecież nikt by się nie obraził. Designersko naprawdę dużo się tutaj dzieje. Mamy motyw skrzydeł na klamce oraz na tym czarnym dekorze pianino, który ma jeszcze wzorki w takie nieregularne paski. Poniżej jest pasek LEDowy, poniżej w okolicy przycisku od otwierania szyb mamy klasyczne czarne pianino, a dolny głośnik jest we wzorki w diamenty. Pamiętajcie, że do przygotowania prezentacji wnętrza chińskiego auta jest niezbędny chiński odkurzacz, europejski nie da rady. Zaczynamy od bez wątpienia najważniejszej rzeczy, jaką jest to, że mamy tutaj na pokładzie prawdziwą skórę. Tego nie znajdziecie w wersji z 1,5-litrowym motorem. Pachnie, pięknie wygląda, ma klasyczne przeszycia.
1,75 m, siedzi za sobą tutaj jak księciunio, co oczywiście odbiło się na mniejszej powierzchni bagażnika, ale coś za coś. Miejsca na wysokości kolan jest w bród, to samo na stopy. Nad głową również niczego nie brakuje, pomimo panoramicznego okna dachowego, które wpuszcza nam tutaj sporo światła. Kąt pochylenia oparcia tylnej wersalki regulowany jest w dwóch płaszczyznach i fajnie, jak się go odchyli, to podróżuje się tutaj wygodnie. Karny jeżyk, pomimo że mamy tutaj podbity tunel na stopy, wiadomo z jakiego powodu, to wcale nie jest karnym jeżykiem, siedzi się tutaj wygodnie. Jedyne zastrzeżenia mam do tego, że mógłby się zagłówek nieco wyżej wysuwać. To jest maks wysunięcie. Podłokietnik jest bardzo miękki, skrywa dwa uchwyty na napoje, a także na konkretną lufę. Standardowo nie mamy przybicia do bagażnika. W Honshi HS3 nie wozi się nart ani desek, tylko prezesów. Z dobrodziejstw mamy lampki sufitowe po obu stronach, ładnie ukryte izofiksy w fotelach. Nie mamy tutaj żadnych tandetnych plastikowych zaślepek. W fotelach przednich mamy stojaki na nasze smartfony, które wykończone są całe na twardo. Są siatki na jakieś klamoty. W tunelu środkowym mamy nawiewy oraz dwa porty USB typu A oraz C. Na uchwytach dachowych konkretnie mnie oszukano. Myślałem, że jest to wykończone skórą, a to tak sprytnie uformowano z plastiku. Z dekorów podoba mi się ten motyw na kratkach nawiewów, jak również podoba mi się napis Honshi na przednich fotelach, aby nikt nie miał wątpliwości, jakim autem jedzie. Posłuchajmy drzwi przednich. Tak to powinno brzmieć. Drzwi przednie wykończono bez faworyzowania, a szkoda cholera jasna. Mamy tu zestaw konkretny klawiszy. Jest centralny zamek, sterowanie wszystkimi szybami oraz blokada, a także mamy ustawienia lusterek zewnętrznych. Można to zrobić elegancko, a nie za pomocą obsługi w tablecie? Ano jasne, że można. Poniżej mamy konkretnych rozmiarów kieszeń. Widoczność w aucie w każdym kierunku jest dobra. Co więcej, wspomaga nas w parkingowych manewrach zestaw czujników przednich oraz tylnych, a także kamery 360. Fotele z górną częścią, która wygląda jak hełm Darth Vadera, w pierwszym kontakcie sprawiają wrażenie, jakby miały zintegrowane zagłówki, a takie nie są. Mają przyzwoite podparcie pleców oraz ud, są w prądzie. Fotel kierowcy regulowany jest w 12 kierunkach, a pasażera tylko w 4. Co więcej, są podgrzewane 3-stopniowo oraz wentylowane również 3-stopniowo. Byłoby doprawdy pięknie, gdybyśmy mieli jeszcze manualną regulację długości siedziska. Mamy ręczną regulację kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach, co nie jest wcale takie oczywiste w przypadku chińskich aut. Szczerze, to ja już nie pamiętam, kiedy ostatnio trzymałem tak klasyczną i tak dobrze leżącą w dłoniach kierownicę. Skórzana, ma okrągły kształt, bez żadnych tam udziwnień, na górze są wąsy, jest odpowiednia grubość, dobre wykończenie i co najważniejsze, są na niej logicznie pogrupowane fizyczne przyciski. Lewy kciuk odpowiada za obsługę cyfrowych zegarów, przypisaną funkcję ulubione, z kolei prawy za telefon, źródło dźwięku, przerzucanie utworów, a także zwiększanie lub zmniejszanie głośności za pomocą tej wspaniałej rolki. Ten tutaj służy do składania raportów. Wiecie, inwigilacja i te sprawy. Wciskacie i mówicie: dzisiaj na śniadanie jadłem jajecznicę, na obiad schabowego, a teraz jadę na zakupy do Biedronki. Chrystusie niebieski, jak dobrze, że europejskie, amerykańskie i koreańskie auta w ogóle nas nie inwigilują. Wajchy od świateł, kierunkowskazów, wycieraczek są masywne i sprawiają solidne wrażenie. Poniżej jeszcze mamy wajchę od tempomatu, a jakże to sprawdzona i wspaniała klasyka. Górne centrum dowodzenia zostało zrobione na wzór logotypu Honshi. Mam na myśli ten kształt. Doprawdy bardzo estetyczny smaczek. Mamy wyflokowany schowek na okulary, dekory w diamenty, dwustopniowe światła LEDowe przednie, przyciski od świateł tylnych, przycisk od świateł awaryjnych i przyciski od okna dachowego, a także od rolety. A co my tutaj mamy? Port do wygodnego podłączenia wideorejestratora. Nie musimy tutaj ciągać kabli ani nic pruć. Jest to doprawdy przepiękna sprawa. Podłączamy sprzęt i jedziemy. Record video
Tylko gdy wymusi ktoś na nas pierwszeństwo i urazi naszą dumę, albo możemy nagrywać piratów drogowych i czym prędzej donosić na komendę. Wygląd deski rozdzielczej do mnie nie trafia, aczkolwiek nie musi, gdyż auto jest adresowane do młodego odbiorcy. Na moje gusta za dużo się tutaj dzieje i za dużo tutaj jest krzywizn, plus ten dekor podobny zupełnie do niczego. Dalej, nie leży mi u góry ten placek plastiku, który udaje głośnik, a nim nie jest, jak również nie leży mi ten zegar, który miał być umieszczony w logotypie Honshi, a wygląda to jak słuchawka od prysznica. Cała deska rozdzielcza jest wykończona na twardo, z wyjątkiem samej góry, która lekko pod naciskiem się ugina. Na plus są pionowe, estetyczne kratki nawiewów z czerwonym dekorem, jak również na plus jest spasowanie na wysokim poziomie, a także umiejscowienie tabletu na desce rozdzielczej, a nie jego tandetne przyklejenie i chybotanie na wietrze. Cyfrowe zegary mierzą 12,3 cala. Mimo że nie mają żadnego daszku, to nie miałem ani jednej sytuacji, żeby słońce wchodziło mi w paradę. Do wyboru mamy dwa motywy w trybie ciemnym, klasyczny oraz sportowy. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego podczas ruszania w trybie klasycznym zegary stają się takie 3D, przez co są mniej czytelne. Klasyczny to ma być klasyczny. Kurza melodia. Tryb jasny wygląda jak ten ciemny sportowy, tylko jest ze zmienioną kolorystyką. Nie lubię wrzucania niemal wszystkiego do tabletu, a jeszcze bardziej nie lubię, gdy nie działa on wybitnie dobrze, a ten niestety nie działa wybitnie dobrze. Często zdarza mu się lekko przysnąć, czasami trzeba coś 2 razy wcisnąć, żeby zaskoczyło, radio nie ma RDS-u, to nie przystoi marce premium. Ponoć jest Android Auto oraz Apple CarPlay, próbowałem się połączyć przez kabel, próbowałem się połączyć bezprzewodowo, niestety cholera jasna, nie udało mi się tego zrobić. Sam w sobie telefon paruje bez problemu, aczkolwiek śmiem twierdzić, że wcześniej wymienionych dobrodziejstw to on nie ma. Choć emotikonki są. Aczkolwiek nie można mu odmówić logicznego pogrupowania, nie można mu odmówić intuicyjnej obsługi, jak również nie można mu odmówić dobrej jakości kamer 360. Zobaczcie. Sam w sobie ekran mierzy 12,6 cala. Szybko przeklikam jeszcze interfejs, żebyście wiedzieli, z czym to się je. To tak wygląda ekran główny, zakładka od audio, mamy skrót do ogrzewania przedniej szyby, menu klimatyzacji wygląda tak, to tutaj wrzucono ogrzewanie foteli, wentylację, ogrzewanie kierownicy, a także pamięć ustawień fotela kierowcy. Tutaj mamy skrót do obiegu otwartego, zakładka ustawień od samochodu. Zobaczcie, mamy tutaj trochę tych ustawień. Asystenci, jazda, a tutaj są widżety. A najważniejsza opcja jest tutaj od góry. Klikamy czyszczenie, bierzemy ekskluzywną ściereczkę z napisem Honshi z rokiem założenia 1958 i wycieramy sobie ekran z paluchów. Trzeba przyznać, że jest to bardzo relaksująca i bardzo przyjemna czynność. O, rewelacja. Pięknie, co? W tunelu środkowym ozdobionym diamentami, który ma taką szorstką strukturę, mamy dwie przegródki na smartfony z ładowarkami indukcyjnymi, które ładują zawsze, również podczas jazdy. Nic nam się tutaj nie rozłącza. Mają imponującą moc ładowania aż 40 W. Dalej mamy bardzo wygodny lewarek z trybem manualnym. Są dwa uchwyty na napoje, elektryczny rękaw, przycisk od wywoływania kamer 360, przycisk od automatycznego parkowania i selektor do wyborów trybu jazdy, a mamy ich do wyboru aż 5. Jest tryb Eco, komfortowy, sportowy, sportowy z plusem, a także custom. Podłokietnik nie jest regulowany i jest niedorzecznie wręcz miękki. Skrywa on z dobrodziejstw śmietniczek, naszą ściereczkę do czyszczenia ekranu, gniazdo 12 oraz dwa porty USB typu A oraz C. Szkoda, że osłona przeciwsłoneczna nie wysuwa nam się tutaj dalej na boczne okno. Z tego co zauważyłem, to koledzy po fachu testujący Honshi HS3 z 1,5 litrowym motorem między innymi narzekali na wysoką konsumpcję paliwa. U nas na daną chwilę z 2-litrowym motorem pokonaliśmy niespełna 590 km. Była
ekspresówka, były drogi krajowe jednojezdniowe, był eco-driving, dokładaliśmy konkretnie do pieca, jeździliśmy sporo po aglomeracji miejskiej i mamy konsumpcję na poziomie 9,1 litra na setkę. Wracając do eco-drivingu, najniższy wynik, jaki udało nam się uzyskać, jadąc przez lokalne przybiałostockie wsie, nie przekraczając 100 km na godzinę, jest to 6,7 litra na setkę. Średnie zużycie deklarowane przez producenta 7,5 litra na setkę moim zdaniem jest ciężkie do osiągnięcia. Ze zbiornikiem mierzącym 64 litry należy się spodziewać zasięgów w przedziale 600-700 km, aczkolwiek znajdą się masochiści, którzy zrobią w trasie okolice 900. Uważam, że większość kierowców będzie celować w spalanie rzędu 9-10 litrów na setkę. Samochód premium to i spalanie musi być premium, prawda? Jak zawsze jesteśmy uzbrojeni w profesjonalny sonometr i jak zawsze udajemy się na ten sam odcinek drogi, żeby być uczciwym wobec innych testowanych aut i zaraz sprawdzimy, jak wypada wyciszenie Honshi HS3 na tych chińskich oponach. Przy 90 km na godzinę na tempomacie mamy minimum 60,6 dB. Czy jest to dobry, bardzo dobry, czy też kiepski wynik? No to zamieszczamy obok tabelkę z ostatnio testowanymi autami. Korzystając z okazji, oczywiście weryfikujemy zużycie paliwa na tempomacie. Pękło 12 km i zużycie na tempomacie to 6,3 litra na setkę, a prędkości obrotowe w trybie komfort to 1700 obrotów na minutę, a na biegu jesteśmy 7. Jeśli wrzucimy manualnie na 8 bieg, to prędkości obrotowe spadają do 1400 obrotów na minutę. Tempomat mamy zapięty na 120 i powtarzamy zabieg. Minimum mamy 61,9 dB, a prędkości obrotowe to 1900 obrotów na minutę. Dalej jesteśmy w trybie komfort i bieg mamy tutaj wbity 8. Pękła pomiarowa dycha i spalanie to 8,9 litra na setkę. Producent obiecuje nam setkę w 6,9 sekundy. Zaraz to sprawdzimy dla skrajnych trybów, aby mieć porównanie, z jaką kastracją mamy do czynienia. Wydaje mi się, że w trybie Eco porywa on do tańca wyłącznie oś przednią, także będzie ciekawie. Tryb Eco, klima wyłączona, no i sprawdźmy. Jest lekko pod górkę. 90 i stówka. Czas to 7,85 sekundy. A teraz tryb Sport Plus. Jest różnica. Może nie duża, ale jest. Jest nieco lepiej. Najlepszy czas to 7,9 sekundy. Zróbmy teraz pomiary przyspieszenia w przedziale 80 zł 20. Zaczynamy od trybu Eco. Mamy 5,31 sekundy. A teraz w trybie Sport Plus. Rura. Jest subtelna różnica. Jak widzicie, mamy 4,76 sekundy. Sprawdźmy teraz automatyczne parkowanie. To zawsze dobra zabawa, lecz nieco stresująca. Odpalamy przycisk od automatycznego parkowania. Nie musimy wbijać żadnego kierunkowskazu. System sam wyszukuje miejsc wolnych. Zobaczcie, mamy pusty parking po prawej stronie. Dobra, znalazł jedno miejsce. Lecimy dalej. Honshi H9 widział również miejsca równoległe, a ten nie widzi pustych miejsc równoległych, ale prostopadłe widzi. No i dobra, wybieramy to. Start parking. No i jazda. No i nie wrzuca on kierunkowskazu. Parkuje bez. Na 3 razy się złamie. Zaraz zobaczymy. Jest pierwszy. H9 chyba nieco sprytniej to robiła niż ten HS3. Drugie złamanie. Dobra. No i na trzecie wjeżdżamy. W lusterkach widzę, że jest nieźle. Zaraz zobaczymy, czy dobije aż do krawężnika, czy zatrzyma się wcześniej. O, koryguje. Dobra. I czy stuknie? Nie. Dobra, zakończone. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda.
No i co sądzicie? Moim zdaniem jest to parkowanie na piątkę. W tej mocniejszej wersji napędowej mamy nagłośnienie od duńskiego Dynadio z 10 głośnikami. Gra dobrze z plusem. Jestem więcej jak pozytywnie zaskoczony. Z 245-konnym dwulitrowym motorem znam się już całkiem dobrze, gdyż po raz pierwszy miałem z nim do czynienia w przypadku testu Honshi H9, no i pokonaliśmy wspólnie już prawie 1800 km. Ma zaskakująco dużo wigoru, dobrą kulturę pracy, a jego dźwięk jest neutralny i zresztą bardzo dobrze. Nie ma tak, że tutaj ktoś wsiądzie i powie, że wóz jest ospały, że brakuje mu jadu i tak dalej. Chyba że jest charytatywnym obrońcą europejskiej motoryzacji i musi na siłę poubliżać chińskim autom. Umówmy się, absolutnie nikt by się nie obraził, gdyby miał mniejszą konsumpcję paliwa, jak również nikt by się nie obraził, gdyby był lepiej wyciszony. Mam tutaj na myśli okolice silnika. Owszem, jest mata wygłuszająca pod maską, owszem, są plastiki i gąbki wygłuszające na silniku, ale groź silnika jest do poprawy. W ogóle byłoby wspaniale, gdyby był tutaj aktywny system redukcji hałasów. Układ kierowniczy dobrze się wpisuje w charakter auta, prowadzi się pewnie, lekko i wygodnie, ale w trybach sportowych oczekiwałbym większego oporu. Skrzynia 8-biegowa, hydrokinetyczna od Aicina to zupełnie inna liga niż ta dwusprzęgłówka DCT oferowana w mniejszym motorze. Bez cienia wątpliwości jest to jeden z atutów tego auta. Aksamit nie rusza oraz pełza, działa liniowo, zmienia biegi bez szarpnięć. Ponadto są to skrzynie długowieczne, które znajdziecie w innych markach premium. Są w Volvo, Mini, BMW czy też Lexusach. Odnoszę wrażenie, że w tym aucie w każdej kategorii komfort gra pierwsze skrzypce i dokładnie tak też jest z zawieszeniem. Dobrze odizolowuje nas od drogi, dobrze wybiera wszelkiej maści nierówności, kocie łby leżących policjantów, w tym zapewnia akceptowalną stabilność. No nie ma takiego sportowego sznytu. W temacie asystentów to dwa z nich wymagają komentarza. LKA, czyli asystent utrzymania pasa ruchu. Działa on dobrze na drodze krajowej dwujezdniowej, ale na jednojezdniowej osobiście bym z niego nie korzystał, gdyż kurczowo on się trzyma wewnętrznych linii na łukach, a jak to się może skończyć, wiadomo. Inteligentny tempomat adaptacyjny działa na 4. Owszem, trzyma on auto w pasie ruchu, sam przyspiesza, hamuje i tak dalej, ale na łukach zwalnia, nie mając aut przed sobą. Przy zmianie pasa ruchu również potrafi zwalniać. Nie robi tego zawsze, ale czasami tak. Jedziemy prawym pasem, mamy przed sobą auto powiedzmy tak 150-200 metrów, pozwalamy mu maksymalnie siedzieć na zderzaku, zmieniamy pas na lewy, on nagle przyhamowuje, wówczas kiedy już się znajdziemy na właściwym pasie, no to wtedy przyspiesza. Podsumowując, absolutnie nawet nie spojrzałbym w kierunku wersji z 1,5-litrowym motorem. Za tylko 19 000 złotych mamy większy, mocniejszy, zarazem ekonomiczniejszy silnik. Do tego mamy napęd na 4 koła, a nie na przednią oś, plus mamy o niebo lepszą skrzynię. A z wyposażenia mamy dodatkowo większe festynowe koła, podświetlane czerwone flagi, prawdziwe skóry, a nie ekologiczne szmaty, jest wentylacja foteli, jonizacja powietrza itd., itd. Nie ma żadnych argumentów, żeby brać inną wersję niż ta. Jakbym stał przed wyborem SUV-a z segmentu C, a może i nawet D i nie miałbym dużego budżetu, to z pewnością rozważyłbym Honshi HS3. Śliczne dzięki dystrybutorowi marki Honshi za użyczenie kolejnego auta do testu. Z niecierpliwością teraz czekam na coś z serii Golden Sunflower, a Wam, drodzy widzowie, jeśli podobał się ten film, to koniecznie go podbijcie, zostawcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych produkcji. Sayonara!